Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Już na 24 rozdziale Warsaw by Night. Powrócimy sobie dotąd, gdzie ostatnio skończyliśmy. Czyli do nowego domu Nikity oraz Wendy. Dzisiejszy rozdział będzie nosił nazwę Obrzeża Człowieczeństwa. Dobrze. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy, czyli testów na wasz głód. Jeżeli chcecie aktywować oczywiście rumieniec życia po przebudzeniu, oczywiście możecie. Wzrasta mi. Wendy zacznie tą noc. Dobrze. Chciałabym aktywować rumieniec życia, więc od razu to zrobię. Udało się. Głód w tobie jest naprawdę bliski. Szepcze ci jak zawsze i sprawia, że rozglądasz się tak jak za człowieczeństwo, tak jakby ktoś 2 dni co najmniej nie jadł, ani nie pił. Pokuszenie jest duże. Wendy, co byś chciała zrobić? Widzisz Salviego, Mateusza, Nikitę, śpiących jeszcze, czuwających. Na początek podłączę swój telefon do ładowania, bo domyślam się, że już pewnie pada. I pójdę skorzystać z nowej łazienki. Wchodzisz do łazienki. Jest tutaj całkiem spokojnie. Żeby jeszcze ci powiedzieć, jest coś około 16, jeżeli chodzi o godzinę. Mhm. Łazienka piękna jest, wyszarowana, żadnych zabrudzeń, żadnych zużytych rzeczy. Nie czujesz lęku takiego, jaki czułaś z zeszłej nocy. W takim razie sprawdzę, czy jest działająca woda ciepła. Jak najbardziej. W takim razie Wendy weźmie kąpiel, a jak skończy, to trochę się rozpakuje, jeżeli chodzi o rzeczy, które kupiła poprzedniej nocy. Jasne. Podczas tego wszystkiego słyszysz dzwonek domofonu. Mhm. Pójdę sprawdzić zatem, kto to. Widzisz starszą kobietę, tak może około 50, dosyć zadbaną, dosyć elegancką. Czy ja mogę
odebrać bez wychodzenia jakby do niej? Właściwie to tak. To chciałabym to zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Witam bardzo Państwa na naszym osiedlu. Dowiedzieliśmy się, że tutaj ktoś nowy zamieszkał. Jak rozumiem, rozmawiam z właścicielką. Zgadza się. Dzień dobry, bo my tutaj będziemy kawałek drogi remontować i zbieramy właściwie podpisy. Rozumiem. Czy to może zaczekać? Jestem teraz bardzo zajęta. W porządku, w porządku. Kiedy mogę przyjść zatem? Może jutro wieczorem? O której godzinie? Koło 18:00. Dobrze, dobrze, dziękuję. Miłego dnia życzę. Wzajemnie. I wrócę do zajmowania się swoimi rzeczami. Mateusz Salvi, wy również się przebudzacie. Jeżeli chodzi o was i wasz głód, no Salvi, zmierzasz znowu w niebezpieczny wir, który już ostatnim razem przysporzył ci wielu kłopotów. Jesteś na 4 głodu. Mateuszu, ty akurat poskromiłeś bestię w sobie. Twój głód jest nadal bardzo niski. No dobra, no to jeśli wstałem, to zbieram się, ubieram, idę się umyć? O, właśnie, Boże, ja się nie myłem chyba z nie wiadomo ile, więc idę się umyć do jednej z tych luksusowych łazienek. Wanna pozostaje jeszcze po części ciepła, przez to, że jednak jest z takiego materiału. Najwidoczniej ktoś już korzystał. Domyślasz się, że Wendy. Albo duchy. Albo duchy. Salvi, a ty? Ja za to wstanę i otrzepię się trochę pewnie z tych resztek tkaniny, które zostały na mnie z dywanu. I pójdę do drzwi frontowych, mając nadzieję, że po drodze może spotkam Wendy albo Mateusza, bo widziałem, że ich nie ma w pokoju już. Wendy, powiedz Dzień mi... dobry. Tak, dobry wieczór, bardziej, ale tak. Jest koło 17:00, więc już nie taki. No, ale kontynuuj, co chcesz? Powiedz mi, bo jak to jest? Wy macie jakieś, tak jak, może dziwne porównanie, zwierzęta, żerowiska, że macie tereny, na których jest łatwo, czy po prostu gdziekolwiek? Bo powiem Gdziekolwiek. szczerze... Gdziekolwiek. mm, Możesz spróbować jakiegoś, nie wiem... Znaczy wątpię, żeby to były szczury, ale... nie widzi mi się, bo powiem szczerze, zsie mnie. I to bardzo. Mnie też, Salvi. Przypomnij mi, jak my tu przyjeżdżaliśmy na tym osiedlu, były jakieś kamery, czy jest bezpiecznie? Nie mam pojęcia. Co prawda przed chwilą jakaś kobieta tu była, może jeszcze ją dogonisz. To jest dobry pomysł i wychodzę z domu. Czy jeszcze świeci światło? W sensie na zewnątrz? Tak. No nie. No to wychodzę z domu. Czyli wychodzisz nieubrany, bez butów. No nie no, leżałem ubrany, czyli zakładam tylko buty. Dobrze. Salvi, Hmm. powiedz, że też jesteś właścicielem, jesteś współwłaścicielem tego domu i daj jej ten podpis, żeby tu nie wracała. Okej. Dobra, jakaś petycja. Spoko. Albo nie dawaj. Zrób jak chcesz. Okej, dobra. Zobaczę. Ubieram buty, sznuruję je. Otwieram drzwi, wychodzę, zamykam za sobą. Nie możesz zasznurować butów. Bo nie masz sznurówek. Ale nie, to nie, ja nie mam glanów teraz, glany zostały w domu. Glan? Ja,
Znaczy Buty te, wojskowe. te wojskowe buty zostały u niego Tak. w domu, to prawda. No dobrze, dobrze. Dobrze, wychodzisz zatem, jesteś otoczony drzewami, bo tutaj od tej całej posiadłości jest też przecież droga tak naprawdę przez las. Mała, dosyć krótka, ale jednak. Nie ma co tego pomijać w opisie tego otoczenia. Wychodzisz. Na horyzoncie nie widać tej kobiety. W której stronie jakby widać domy dalsze? Czy po obydwu, czy jesteśmy tak Po lewej, w po takim waszej razie prawej nie ma domów w ogóle. to kieruje się w lewą stronę, patrząc, czy gdzieś na słupach czy wysokiego napięcia albo czegoś nie ma kamer, ani takich rzeczy, które... Tu jest droga. Właściwie powinna być to autostrada, więc są fotoradary. Policja niedaleko stoi. Sprawdza prędkość. Ale bardziej ku drodze niż w stronę tych domków jednorodzinnych. Czy chciałbyś się w nie zagłębić? Tak, ale założę sobie na nos komin, który noszę od dawna i Dobrze. będę starał się pamiętać o mruganiu. Dobrze. Przejdę do ciebie za chwilę. Mateuszu, skończyłeś swoją robotę w łazience. No to w takim razie wychodzę i próbuję kogoś znaleźć. Po jakichś odgłosach czy cokolwiek. No to Wendy krząta się po domu. Wiesz, że były otwierane drzwi i ktoś wychodził. Dobry. Co, mieliśmy jakiś gości? Ktoś właził, wyłaził? Dzień dobry. Mieliśmy gości i potem Salvi poszedł, bo jest głodny. To co, poszedł nazbierać jagód do lasu? A raczej pożywić się na sąsiadach. No. Zajebistą sobie robimy renomę jako nowi sąsiedzi, naprawdę. Słuchaj, to jest krytyczna sytuacja. Ja też jestem bardzo głodna, nie wiem ile wytrzymam. On się w ogóle kiedykolwiek żywił? W sensie, czy on tam idzie po prostu tak jakby, nie wiem, miał pierwszy raz się z kimś ruchać i nie do końca nawet wie jak gumkę założyć. Wydaje mi się, że pierwszy raz, ale z drugiej strony podejrzewam, że kiedyś się już żywił. Mam swoje podejrzenia. Ta przysługa u Amadeusza jest dziwna. Chociaż Salvi nie chce mi za wiele powiedzieć. W każdym razie, Mateusz, ja też jestem głodna. Widzisz, że Wendy po części tak ciska bardzo pięści. Widać, że jej ciało jest dosyć napięte. Normalnie, kiedy laska mówi, że jest głodna, to się ją zabiera do restauracji, ale w tym przypadku po pierwsze średnio by ci się to zdało, a po drugie masz chłopaka, więc Nie mam. każdy mówi swoje. Nie zapytał bezpośrednio, więc to nie jest jeszcze mój chłopak. Jezu! W każdym razie nie czas na to. To co, mam cię gdzieś zawieźć? No, ze mnie nie wypijesz. Nie wiem, może poczekajmy na Nikitę, on i tak ma chyba jakieś spotkanie. Dobra, to ja wyciągnę ten safe w międzyczasie z samochodu. I idę do samochodu. Widzisz gdzieś tam Salviego rozglądającego się w okolicy. Żeby wam zobrazować, naprawdę niewiele rzeczy was otacza, jeżeli chodzi o waszą rezydencję. To jest miłe, komfortowe. Dużo można tutaj osiągnąć. Taką małą ciekawostkę podam, że po waszej prawej stronie znajdują się wodociągi. Jakby sieć wodociągów. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o Salviego, ty jesteś w okolicach, powiem ci, ośrodka szkoleniowego z kursami w różnym zakresie, jak i w otoczeniu budynku Agencji Ochrony Valor. Czy chciałbyś iść dalej? Tak, chciałbym szukać kogoś, takim mógłbym się pożywić. Wchodzisz za róg, znajduje się tam
prawdopodobnie jakaś taka mała dostawa materiałów budowlanych. Widzisz, że wiesz, palety z cementem, małego tira, i inne rzeczy, tam parę osób jest. Dalej jak patrzysz, to jest wiele domków jednorodzinnych. Przed tobą jest jeszcze sklep połączony z domem Kroton. Jest to sklep z kwiatami sztucznymi. Zapewne na nagrobki. Jakbyś chciał. Czy w sklepie ktoś się znajduje, tak patrząc przez okno? Patrząc przez okno. Nie mam na myśli ekspedientki, mam na myśli, czy jest jakiś klient. Nie. Muszę ci to zobrazować troszeczkę inaczej. Wyobraź sobie, że to jest bardziej... Wydaje mi się, że to jest coś bardziej hurtowego w tym przypadku. A, To nie jest coś takiego, że wchodzisz do tego i masz po prostu wybór wieńców, jakichś tam innych rzeczy. rozumiem, okej. W takim razie wejdę do środka, patrząc w rogi ścian, czy nie ma kamer. Udając oczywiście, że Centralnie na wejście. I na tył budynku. Mhm. Czy są jakieś, tak powiem, punkty, alejki, których nie sięga i wzrok? Czy jestem w stanie powiedzieć? Jesteś w stanie spróbować to oszacować, jak najbardziej. Poprosiłbym cię na test twojego sprytu i spostrzegawczości. Dobrze. Albo sprytu i technologii. Czyli jeszcze raz rzucić. Tak. Dobrze. No, 5 sukcesów. Uratowałem cię w sumie przez przypadek. Dziękuję. Nie dziękuj mi. Ja jestem tylko głosem rozsądku. Dobrze, czyli masz 5 sukcesów. Troszeczkę zbadałeś tutaj teren. Jesteś w stanie zauważyć, że ktoś ci się już z okna przygląda, bo no wiesz, chodzisz tak troszeczkę dookoła posesji, tak patrzysz, więc musisz być świadom tego, że może ktoś ci zadać pytanie, dlaczego się tak bardzo rozglądasz. Niemniej jednak, jeżeli byś chciał wejść przez drzwi takie normalne, prowadzące do mieszkania, tam nie ma kamery. Natomiast są drzwi takie po prostu prowadzące do mieszkania, tam nie ma kamery. W takim razie pójdę do nich i zapukam. Otwiera mały chłopiec, taki z 10 lat. Cześć. Czy twój tata albo mama to ich sklep z kwiatami? Tak, to ich sklep. Są w domu? Chciałbym może coś kupić. To od tamtych drzwi proszę wejść. A, okej, dzięki. Chodzę. Do widzenia. Do widzenia. No i zamyka za sobą drzwi. Kurwa mać. Tutaj nie ma szans. Dobra, przejdę się dalej w takim razie, trochę szybszym krokiem. Mateuszu, a ty jak uważasz? Salwi gdzieś poszedł nie wiadomo gdzie. Zajmujesz się swoimi sprawami? Ja mówię, ja idę pod ten safe. Raczej, no jak zrobi coś głupiego, to jego sprawa. Każdy swoje rzepkę skrobie. Nikito, czas już na ciebie, czas się przebudzić. Budzisz się definitywnie później niż inni. Pustka, w której czasem jesteś, wydaje się być głębsza z każdym upływającym tygodniem. Spotkania Pominął sobie o niej właśnie. na 18, prawda? Tak. Z jednej strony się cieszę, że się z nią spotkam. Z drugiej strony trochę boję się tego spotkania. Co do twojego głodu, twój głód wzrósł, ponieważ aktywowałeś rumieniec życia. Tak, właśnie przypominając sobie o tym spotkaniu, natychmiast to
przybrałem na siebie tą maskę, którą przybieram, żeby... Przychodzę do najbliższego lustra, w jakiejś garderobie czy tym. Patrzę trochę, ciągnę trochę za powieki, żeby zobaczyć te moje oczy. Wzbudzają lęk nawet w tobie. Jesteś groźniejszy niż byłeś, kiedy to się wszystko stało. Kiedy Gabriel i Wendy znaleźli ciebie na starówce. Trochę tak między palcami przesuwam te warstwy skóry, które jeszcze na mnie są. Czuję, że są bardziej chore w dotyku. Wyjmuję swoje okulary rowerowe. Zakładam je. Szukam jakiś... Podejrzewam, że jest jakieś żelazko tutaj ze stołem do tego. Żelazko? Tak. Żeby wyprasować rzeczy, które podobnie są pogięte po tych. Nie ma tu żelazka. Wynajęliśmy mieszkanie bez żelazka. A przy okazji sprawdzam, czy są jakieś inne przybory do czyszczenia. Pralka, odkurzacz. Wyposażenie tego mieszkania nie jest, wiesz, wyposażone we wszystko, o czym możesz pomyśleć. Natomiast mówisz pralka. Pralka jest jak najbardziej. Co jeszcze mówiłeś? Odkurzacz? Jest. To też się pytałem. Tak wygładza, więc tak ręcznie. Wiele nie da. Ubranie. I chciałbym zamówić Ubera na tą ulicę, na którą wychodzi ta ulica, na której jesteśmy. Nie na tej, której jesteśmy, tylko na tą, którą wychodzi. To jest to samo. Aha, okej, to ten. Chciałem zamówić Ubera do mieszkania Sofii. Czyli na patriotów będzie. Z patriotów kursik na jaką ulicę? To jest ulica... Sofia mieszka bardziej po prawej stronie czy po lewej Warszawy? Bardziej po prawej, ponieważ ja też tam mieszkałem. Okej. Mieszka w mieszkaniu na Chałupnicza 19. Mały domek jednorodzinny. Zapisz sobie proszę. Tak, oczywiście. Albo wiesz co, Chałupnicza 17. 17. Przepraszam. Nie, nic. No. Dobrze, ustawiłeś kurs. Uber będzie za 7 minut. Idealnie. Rozglądam się więc po domu. Kto jest w domu bo Salvi wyszedł, ale reszta jest w domu. Tak. Mateusza również nie ma. Na razie. Mateusz idzie z sejfem. Wendy jest. Wendy, to ja będę leciał za jakieś 7 minut. Uber przyjedzie. Jak coś jestem pod telefonem, Gdzie idziesz? do kogoś ważnego za życie. Okej. A muszę się skontaktować dzisiaj jakoś z Syreną. O, dobry pomysł. Chcesz, warto było chyba, żebyśmy oboje tam byli. Warto by było, żebyśmy wszyscy tam byli. Ale, Ale dobra, to ja teraz mogę... To my nie wiem, co mam robić. Nie mogę przestać myśleć o tym, że jestem głodna. Ale nie chcę się żywić w naszej okolicy. Już Salvi to robi. Słuchaj, jakby... Jak ty lubisz to robić? Lubię patrzeć, jak śpią. Creepy trochę. Ale... Słuchaj, ja ciebie nie oceniam. Nie. To coś bardzo personalnego. Creepy w odczuciu ludzi. Sam Nie jesteś jesteś creepy. nimi. Twoje oczy są jeszcze bardziej dziwne niż zazwyczaj. W każdym razie... Słuchaj, masz teraz te wytrychy,
kombinerki. Nie sądzę, żeby ktoś spał o godzinie 18. Też racja. To dopóki nie wrócę, to może postaraj się tak oszczędzić. Dobra, jakoś sobie poradzę. Jestem tego pewien. Ale postaraj się jakoś nie robić naszych rzeczy przez ten czas. W sensie nie jeść. Nie. Chodziło mi o... Wiesz, jakieś rzeczy, które mogłyby sprawić, że nic z tego nie zawego, byłabyś bardziej głodna. Mhm. Rozumiem. Tak. Zastanawiam się, czy później od razu nie jedziemy do tego. Dobra, już Uber już jedzie. Dzwonimy się, czy ten, jak coś z tym pod telefonem. Pisz, dzwoń, cokolwiek by się działo. Okej. Dobra. Tylko na serio, nie tak, że jak zwykle. Cześć. Okej. Nikita, co zabierasz ze sobą? Tak. Zabieram mój telefon, mój portfel. Z baterią słabo, ale dobra. Jest słaba bateria. Chwileczkę, ostatnim razem, jak byłeś w klubie, miałeś chyba z 4% baterii. Tak, właściwie to on jest padnięty teraz, więc zabiorę ze sobą ładowarkę. Okej. Wezmę ze sobą ładowarkę, wezmę ze sobą portfel i wezmę ze sobą 5000. Dobrze, no to powiedzmy, że tam podładowałeś trochę przez noc, tylko pamiętaj o tym. Okej. Ale to jest niewiele procent. Jeżeli byś był w mieszkaniu Zofii, musisz podłączyć telefon do ładowania. Okej. Też podłączyć się akurat pod jej mieszkanie. No nic. 5000 są. Dobrze. Telefon, portfel. Domyślam się, że klucze od twojego domu. Tyle. Żadnych tam broni, noktowizorów, niczego. Nie biorę tych rzeczy. Dobrze. Wychodzisz i jedziesz do Zofii. Tak. Mateuszu, doszedłeś już z sejfem. No to gdzieś go tam odstawiam w jakiś kąt po prostu. Podczas drogi już tam nie widzisz Nikitę idącego na zewnątrz. Tylko mówię mu nara po drodze. Siema. No to odstawiam gdzieś tam safe. Idę do Wendy. No to co? Zostaliśmy tylko my. Reszta wywiała. Gdzie pojechał Tarkowski? Nie wiem, nie chciał powiedzieć. I na dziwki. Pisał w sumie z jakąś babą. Nie pamiętam jej imienia. A widzisz... Albo może wróci do tej swojej starej pracy, co może mu się przypomniało po wczoraj. O, to tam była taka kobieta, coś na... Nie pamiętam. Zuzia? Coś na Z. Może Zofia. Może. Nie jest wiele imion na Z. No, w każdym razie tam pracowała taka jedna, może do niej pojechał. To co ty planujesz? Bo ja tak naprawdę oprócz wykonania paru telefonów to nie mam zbytnio dużo do roboty. Też przydałby Znaczy- się ten hajs przewieźć. Nie mam zbyt wiele do roboty, ale muszę wstąpić do Amadeusza, muszę wstąpić do Mikołaja, dać mu jedną rzecz i muszę się jakoś umówić z Syreną i najlepiej by było zamówić u Amadeusza jeszcze safe i przewieźć od niego resztę moich pieniędzy. Okej. Czyli rozjazdy wszyscy. Trochę. No ale głównie muszę jechać do Amadeusza. Dobra, to wiesz co? Poczekajmy, może aż wróci Salvi i ja w tym czasie wykonam telefony, a później pojedziemy. Okej, to ja w ogóle zobaczę, czy Mikołaj jest w domu. No, może też podzwoń do Amadeusza i do Mikołaja, może, no bo wiesz, Okej, jeśli to nie tak ma, no zrobię. to chuj tam jechać. No też prawda. To idę po mój telefon, bo zostawiłam go na górze, ładuje się. Chyba w sumie już się naładował. Ja też idę po prostu do jakiegoś pokoju się zamknąć i też będę wykonywał telefon. Musisz wyjść na taras. Albo do szklarni. Nie, bo tam są duchy.
Albo na strych, bo jeszcze strychu nikt nie sprawdza. O kurwa mać, nie, tam na pewno O nie. Boże, nie, tam Do już jakiegoś pokoju. Ups, spoiler. Dobrze, wracając do Salviego. Salvi, słuchaj. Zakładam, że szedłeś dalej, żeby rozejrzeć się za troszeczkę łatwiejszym celem. Zgadza się. Zatem jest mężczyzna z psem, z dłuższą brodą. Sam ma troszeczkę dłuższe, kręcone włosy, już z psem. Troszeczkę na jakiejś takiej ścieżce. Słucha muzyki. Jest ubrany normalnie. Bardzo stylowo pasującego do obecnych czasów. Tak. Jeszcze taką ciekawostkę powiem. W twoim otoczeniu jest naprawdę sporo... Jest taki ciekawy przekrój. Z jednej strony potrafią tutaj być bardzo eleganckie, drogie domy. Takie domy, za które płaci się milionami. A z drugiej strony potrafią być tu działeczki, które przypominają lata 60. ubiegłego tysiąclecia, które mają niewiele w sobie, które są niewielkie, często drewniane, proste konstrukcje, chaszcze. Czasem w niektórych miejscach zdawałoby się jakby zapomniane w duchu. Co robisz? Tak, pamiętając, że zostałem uprzedzony, że zwierzęta nas nienawidzą, okrążam się. Nie wiem, ten mężczyzna jest po tej samej stronie drogi co ja? Nie, popatrz. Ty idziesz prosto i on jest po lewej twojej stronie. Troszeczkę tak wzdłuż takich drzew, krzewów. Tam jest trochę ciasno, jeżeli byś się chciał przecisnąć. Szczególnie przez niego. Nie chcę. Zdecydowanie nie chcę. Wolę nie ryzykować, że pies się na mnie rzuci. Więc będę szedł dalej w stronę kolejnych budynków. Albo może przejdę się po tych z osiedlu. Może ktoś będzie spacerował. Bez psa. Dobrze. Załatwimy to w troszeczkę inny sposób zatem. Rzuć mi proszę na determinację i swoją spostrzegawczość. Dobrze. 0 sukcesów. Zatem nie miałeś żadnej jedynki, więc to jest dobrze. Spędziłeś cały ten czas wałęsając się po okolicy, nie znalazłeś absolutnie żadnej osoby, która byłaby dla ciebie łatwa. Na tyle łatwa, na ile chciałeś, żeby była. Wracasz z powrotem do nich. Nadal diabelsko głodny. Okej. Widzicie nabuzowanego Salviego. Znaczy, oczywiście wy to czujecie. Doświadczenie w przebywaniu ze spokrewnionymi, którzy są szalenie głodni, jest czymś, co już znacie. Widzę, że ci się nie udało. Daj spokój, mam wrażenie, że wszyscy tu mają w domu zoo. Każdy z jakimś zwierzęciem albo... dzieci. No wiesz, myślę, że nie bez powodu mieszkają na osiedlu. Niby racja. Może... Ludziom przez pandemię się poprzewracało w łbie, nie chcieli być samotni, to wszyscy sobie załatwili jakieś zwierzątka. Albo dzieci. Od ślimaków aż po tym. Może na moim osiedlu coś będzie. Kurwa. Lepiej nie jadać blisko domów. Tak tylko mówię. Teraz ci pozwoliłam, bo to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Teraz to bym zjadł... Nieważne. Która? Może... Wolałbym nie. Dobra, Matej, zawiózłbyś mnie tam, gdzie zostawiłem samochód. Już tyle mi starczy. Ja pierdolę, ja się, bo naprawdę jakimś kurwa waszym szoferem stałem. No dobra. A i przez to, że nie mam telefonu, bo ktoś mi go zepsuł, chciałbym i powiedzieć... tak byś potrzebował nowego. Ale mógłbym dzwonić do was i wiedzieć, która Ale jest to godzina... było niebezpieczne, nie rozumiesz? Używałeś ludzkiego telefonu, żeby dzwonić do spokrewnionych. Ale on jest pęknięty, on nadal działa. Działa, aha. Tak, tylko nie wyświetla godziny, jak mówiłem. Jest tak jakby w swoim prawym górnym rogu jest uszkodzony. Mhm. Okej. To ja sobie zrobię tak, że na główny ekran dodam tą taką mini aplikację zegara dużego.
żeby na środku był. Dobrze. Dobra, jednak działa. Myślałem, że... Nieważne. To o której i gdzie byśmy się spotkali? Macie jakieś plany? No, Muszę tylko podzwonić i zgarnąć kasę. Ja muszę pojeździć. no ja wiecie, co mam do zrobienia. Właśnie, gdzie Kita? Na spotkaniu Dziwka. z kochanką. Ma ktoś numer do niego? Bo ja zapomniałem poprosić. Tak, podam ci. Podaj mi proszę, bo warto by było go mieć. No i podaję mu numer. Po cichu mówię do siebie, czemu nikogo kurwa nie dziwi, że Nikita poszedł na dziwki? O, Bo był stripteaserem? no właśnie, miałem to powiedzieć. Myślicie, że jaki miał pseudonim sceniczny? Wielki Tarkowski? Nie. Biały maestro. Myślicie, że zawsze miał białe włosy? Może osiwiał przez stres. Miałem to samo powiedzieć. Mm. Ej, naprawdę żarty żartami, ale naprawdę zsiemnie nie chcę. Wiecie czego. Średnie użycie słów przy temacie stripteaserek i dziwek. Zbierajmy się, jeśli łaska. Okej. Czy mi się udało jakby dowiedzieć, czy oni są jakby dostępni? W sensie Amadeusz i Mikołaj. Ale jak chciałaś się tego dowiedzieć? Dzwoniłam do nich w czasie, kiedy Mateusz wykonywał swoje telefony. Amadeusz nie jest dostępny, Mikołaj tak. Nie mogę jechać do Amadeusza. To znaczy nie odebrał. O to chodzi. Ale dobra, Ale może być dla niego za wcześnie na przykład. No dobra, no to gdzie jedziemy najpierw? nie wiem, spróbuję się jeszcze po drodze do niego dodzwonić. Jedźmy na razie gdziekolwiek. Jedziemy w stronę mojego domu, zacznijmy od tego. Albo nie. Bo ty, Salwi, zostawiałeś swój samochód koło tego sex shopu, nie? To jedziemy tam. Bo po chuj mam cię wozić, jak sam masz samochód. Tak. Może tam będzie To siadam z przodu. dobre miejsce. No to ja siadam z tyłu. Właściwie bardzo daleko od was. Bywa. Puszczam składankę popowych hitów lat 2000. No, daj mi proszę określić, ile czasu ci to zajmie. Okej. Średnią prędkością gdzieś 40 minut. Dobrze. Czyli wyjedziecie tam. Ja przejdę zatem do Nikity. Nikito, dojechałeś pod dom Zofii. Określę ci, co jest w twoim otoczeniu. A, i oczywiście płacisz 27 zł. 27 Okej. zł. Domek jednorodzinny z całkiem ładnym tarasem na pierwszym piętrze. Taki bardzo klasyczny, budowle przypominające raczej początek tego tysiąclecia. Ogrodzenie metalowe, ale także z cegiełkami. Dosyć ładnie tutaj. Sporo różowych kwiatów rośnie. Widzisz jej auto w środku Okej. i palące się światło na parterze. To czekając, aż tamten Uber odjedzie, Odjeżdża. wchodzę i wciskam kciukiem domofon. Halo? Mam tu Nikitę. Cześć, wchodź. Popycham furtkę. Dźwięk bzyczenia. Oglądasz te wszystkie krzewy, które na wiosnę zakwitną. Teraz późna jesień sprawia, że wiele drzew wygląda tak bez życia, jak twoje martwe serce. Przypomina mi to, żeby rugać
I Zgadza się. Czy jesteś w okularach? tak, jestem cały czas w tych okularach. Dobrze. Zofia otwiera. Jest ubrana w zwyczajną białą koszulę, krótką spódnicę gdzieś do kolan, rajstopy, w jakichś zwyczajnych kapciach jest. Wygląda nieźle. Ma swoje blond loki związane w kok. Jedynie tylko parę opada na jej czoło. Nie widzisz wielkiej radości na jej twarzy na twój widok. Cześć. Wchodź. Cześć, cześć. Wchodzę. Zdejmuję swój płaszcz. Zdejmuję buty. I jak tam? W porządku. Chcesz się czegoś napić? Coś proponujesz? Czy ty będziesz piła? Tak, napiję się trochę wino. To ja też poproszę. Dobrze. Jedziemy na taras? Jasne, czemu nie? Masz ładny widok stamtąd. A mogę podłączyć swój telefon tutaj? Jasne, Praktycznie padnięty. jasne, podłącz sobie. Nie wiem, chyba... Albo ty masz tego... Samsunga. No, to będzie pasować. Mam na to. ładowarkę swoją, więc podłączam tam gdzieś, żeby się ładowała w tym czasie. Idzie przed tobą, trzymając przezroczyste kieliszki i butelkę średniej jakości wina. Chodzisz obserwując jej kształty tyłu. Chodzicie na piętro. Weszliście. Otwiera butelkę. Siada do stolika. Drewniane, wiklinowe krzesło. Nalewa sobie, nalewa tobie. Biorę do ręki. Już mam to spróbować. Kiedy dosyć szybko odkładam, pytam się, właściwie to w jakim... Brzmiałaś bardzo przejętą, kiedy do mnie napisałaś. Nie spodziewałem się, że napiszesz o tej godzinie. Co się stało? Nalewa sobie większą lampkę wina od ciebie. Patrzy na ciebie. Chciałem z tobą szczerze porozmawiać. Jasne, wal, śmiało. Zawsze byliśmy dla siebie szczerzy. Obiecujesz, że będziesz szczery? Obiecuję. Nie wiem. Dlaczego masz takie okulary? Słońca nie ma. Zdejmuję je. Przygląda się twoim oczom. Co ci jest? Nie wiem dokładnie. Ostatnio mi się to stało. Nie chciałem nikogo niepokoić, a wiesz, uważam, że te okulary nie wyglądały aż tak źle w telewizji, jak te oczy. Może i tak. Trochę ci nie pasowały w telewizji, no ale Musiałem na szybko coś wziąć. od czasu, od końcówki sierpnia, jak się spotkaliśmy i w ogóle czułam, że z tobą jest coś nie tak. Znowu się zapytam, masz coś konkretnego na myśli? Nie wiem, znam cię trochę. To całe spotykanie się tylko w nocy. Teraz masz jakieś problemy z oczami. Twoje znikanie, pojawianie się z jakimiś nowymi osobami. Przestałeś się z nami trzymać, Nikita. Jakby pomyśl, kiedy ostatnio robiliśmy jakiekolwiek zebranie. Z książką wyszło nie najgorzej. Z tym w TVN-ie wyszło też okej. Sprawa z tym pieprzonym reporterem. Jakim Fotografem. reporterem? Taki gość się kręcił cały czas koło naszej posesji. Wiesz, który to?
Nie znam jego imienia i nazwiska, ale był parę razy. Ostatnio nawet się pojawił ponownie. Zajmę się tym. Znaczy? No w sensie dowiem się, jaka gazeta u nas pisze. Angora. Raczej nie. Angora. Hmm. To od nich jest ten fotograf. Chyba tak, nie wiem. Nie wiem, bo za każdym razem coś tam próbowałem z nim rozmawiać, to zrobił mi zdjęcie i uciekł. Poza tym Nikita, ostatnio była u nas policja. W jakiej sprawie? Właściwie w sprawie 2 rzeczy. I rozumiem, że zależy ci na swojej karierze, ale wydaje mi się, że pakujesz się w coś naprawdę dziwnego. Bo z jednej strony była u nas policja pytać się o tą twoją znajomą. Taką z czarnymi włosami. Nie wiem, od czasów, kiedy Podobno jest poszukiwana. nie wiem, jak słyszałeś, często nowych ludzi poznaję ostatnio. Możliwe, że nie wiem, o kim mówisz. Byłeś z nią w domu. Pamiętam to. Czekaj, coś na K? Nie. Nikita, Wendy. rzuć. Nikita. O. To niezłe K. Okej, no tak, szukali jej. Masz z nią nadal kontakt? Dobra. Słuchaj, bo ja czuję, że mogę ci zaufać w rzeczach. Okej. I obawiam się, że jesteś zaniepokojona tym, co się dzieje. Dlatego chcę ci dać prawdziwy obraz na to, co się dzieje. Ambroży nagle zadłużony. Wszystkie te pieniądze poszły. Nie wiem, przychodzi policja, pytać się o jakąś Wendy, ten fotograf. Ty się dziwnie zachowujesz. Jakby Zofia. Jakby ja tak suwa tak rękoma tak jakby opiera łokcie na stoliku. Czy jest coś, co mogłoby ci pomóc rozwiać jakieś wątpliwości? Nie wiem, no może prawda jakaś na ten temat. I jeszcze na domiar złego Nikita. Była u nas, jak powiedziałem, policja w ostatnich czasach 2 razy. Drugi No. raz policja była, jak byłam tylko ja w mieszkaniu. W ogóle dlaczego nie przychodzisz do mieszkania? Gdzie ty teraz śpisz? Jak wiesz, przez te długi zabrali nam możliwość kredytową na to mieszkanie. Tego mi Ambroży nie powiedział. Więc załatwiłem sobie jakieś mieszkanie pod miastem. Ale chcesz tam znowu robić spotkania, czy Słuchaj, teraz jeszcze w ogóle wypija połowę tego już kieliszka? to na pewno rozsądne, żebyś tak pić teraz. Nie mów mi o rozsądności, proszę cię. Biorę butelkę i nalewam jej jeszcze trochę. Słuchaj, jest teraz cała ta akcja z COVID-em. Źle na to patrzę, jak się ludzie spotykają bezpośrednio twarzą w twarz. Powinniśmy przenieść na zdalne. Schostuję jakiś serwer na Teamsach i let's go. Na czym? Na tym Microsoftowym wynalazku. Właśnie idealnie. O. Idealnie na takie okazje.
No to jest jakieś rozwiązanie, ale nie wiem. Słuchaj, zaczyna się to wszystko trochę sypać. To znaczy, Wiktoria robi coś, ale z drugiej strony też jest często zajęta. Ambroży teraz, A co sądzisz o Wiktorii? Nie powinniśmy jej zwolnić? czemu? Wiem, skoro ma tylko pół czasu, tak się tym zajmować. Nikita, przy naszych, jakby to powiedzieć, zarobkach z tego, ja, Ambroży i ona mamy normalne prace poza tym. Jakby, No właśnie, to nigdy nie miał być no zyskowny właśnie, projekt. to nie chodzi nawet Chodziło o o coś zyskowne. więcej. Tu chodziło o to, że jest taka połowiczna trochę praca z tym. Nieważne. To, co mnie najbardziej przeraziło z tego wszystkiego i zacząłem kwestionować dalszą współpracę w tym całym projekcie i Miałaś kwestionować to? tak, bo była u mnie policja. W sensie u mnie. No, u nas ogólnie. Była ze względu na to, że widziano cię na posesji naszych sąsiadów. Naszych sąsiadów? Tak, Nikita szczerze nie ma pojęcia, o czym mówi. O czym mówi Zofia. Przybliżysz mi trochę to? Bo naprawdę nie wiem. dobrze. Już ci wytłumaczę. Była u nas policja ze względu na to, że nasza sąsiadka jako ostatnią rzecz, jaką pamiętała, była twoja twarz, a potem zemdlała na swojej posesji. To... I potem był Akcja. jakiś samochód towarowy przed nami, jakiś biały van, coś, takie były informacje. Co się odpieprza. Nie wiem, naprawdę. Szczerze. Czekaj, już wiem. Jakby... Jakby... Przygląda się tobie bardzo osądzająco. Coś jej zaginęło, czy... Czy nie rozumiem... Właściwie to tak. Straciła dużo krwi, a nie było widoczne, żeby gdzieś ta krew była. Bardzo... I to, że nie byłeś w domu, nie zgłosiłeś się z tym, wywoła duże kontrowersje. Niezależnie od tego, czy coś zrobiłeś faktycznie tej osobie, czy nie. Ale Możesz mi powiedzieć, co to do cholery było? wie, o co właściwie ona mnie oskarża? Że przyszedłem i jej zabrałem krew strzykawką? Nie wiem. Nie wiem, Nikita. Ale naszedłeś... Chwileczkę, to byłeś tam. Nikita kiwa głową. Właśnie to jest to, dlaczego cię nie poznaję. Jesteś zimny, jakoś zaczynasz być zupełnie inny niż byłeś. Jakiś byłeś taki optymistyczny do wszystkiego, a teraz tak łatwo ci przychodzi o tym mówić? Pytam się jeszcze raz. O czym, nie? Bo
Nie wiem, A co robiłeś na tej posesji do cholery? była otwarta furtka i zobaczyłem, jak ona upada. Chciałem jej tylko pomóc. Dobrze, no to czemu nikogo nie poinformowałeś o tym od razu? Miałem rozładowany telefon. Byłeś paręnaście metrów od domu. Nie odwiedzałeś domu już długi czas. Poza tym poproszę cię o rzut na manipulację i tyle. Sukces. Nie wierzy ci. Widać to po jej oczach. Ani jedno słowo, które mówisz. Widzę, że mi nie wierzysz, więc co według ciebie się stało? Tym Nie wiem. Nie wiem, Nikita. Ty nie mówisz mi konkretów. Ja nie jestem w stanie tobie powiedzieć. Mówię ci, jaki mam problem w ostatnich czasach z tobą. Więc mamy dwie możliwości. Albo mi powiesz dokładnie, co się do cholery dzieje przez ostatnie parę miesięcy, albo nie chcę mieć z tobą kontaktu. A skąd mogę mieć pewność, że to nie są dwie te same ścieżki? Nie wiem. Nie wiem, jesteś mordercą? Nie! Nikogo nie zabiłem. Nie wiem, wdałeś się w jakieś nielegalne sprawy? Co się z tobą dzieje? Właściwie cały czas jestem w jakichś nielegalnych sprawach. Non-stop. O czym ty mówisz? O czym mówi Nikita, możemy dowiedzieć się na następnej części. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Do usłyszenia.